Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym sobie przytniemy tego tutaj orzeszka troszkę. A dlaczego? To wytłumaczę za chwilę. Także zapraszam na film. Tu jak widzicie jest ścieżka, która prowadzi do domu. W każdym bądź razie na razie wszystko jest w porządku, ale w momencie, gdy pojawi się listowie, gdy pojawią się owoce, to te gałęzie po prostu zaczynają obwisać. W tym momencie sięgają na około 2 metrów, a po rozpoczęciu wegetacji one się obniżają na jakieś 1,50 m. Także po prostu zamierzam je poobcinać co niektóre z tego względu, że potem slalom gigant jest pomiędzy gałęziami. A nie chciałem tego robić w zeszłym roku właśnie, żeby owoce sobie ładnie dojrzały. Także dzisiaj się wezmę za to. Jeżeli chodzi o przycinanie, to możemy to robić bez problemu po przymrozkach. U mnie akurat przymrozków nie było, może tam 1 czy 2 dni. Zabieram się za to teraz. Ważne jest, żeby był słoneczny i suchy dzień. Po prostu, żeby nie było deszczu. Ja tu natomiast użyję maści ogrodniczej, którą polecili mi w sklepie. To nie jest, że reklamuję jakiś produkt. Poza tym myślę, że w Polsce ciężko by było ją dostać. Polecili mi ją w sklepie, także wziąłem takiej właśnie maści, użyję do zabezpieczenia po obcięciu gałęzi. Następnym takim terminem przycinania orzecha to jest czerwiec, lipiec, gdy wegetacja drzewka trochę spowolni. Także w tym okresie również można robić jakieś zabiegi pielęgnacyjne. Orzech włoski to drzewo długowieczne, może żyć i owocować nawet do 400 lat. Po tym czasie drzewo zaczyna powoli umierać, starzeć się, kruszyć. Przestaje także owocować albo robi to bardzo sporadycznie. W tych częściach świata, gdzie ma odpowiednie warunki wzrostu, dużo ciepła i suchy klimat, może być zdrowe i pełne sił nawet do 500 lat. Regularne przycinanie orzecha poprawia jego kondycję i wygląd korony, a także wspiera zdrowy wzrost oraz owocowanie. W przypadku starych orzechów najważniejsze jest przerzedzenie i uformowanie korony, aby nie tylko pięknie się prezentowała, ale także przepuszczała światło słoneczne do środka drzewa. Usuń wszystkie pędy i gałęzie krzyżowe oraz tak zwane wilki. A dobrze też jest obejrzeć rośliny i sprawdzić, czy nie atakują jej szkodniki ani choroby. Nie przycinaj bardzo grubych gałęzi, bo w przypadku starych orzechów duże rany po cięciu znacznie trudniej się goją. Teraz już tylko zabezpieczyć maścią. Ma taką konsystencję, trochę jak plasteliny. No i pamiętajcie, żeby nie robić tego w porze deszczowej. Także zabieg przeprowadzony, jeszcze tylko skoszę trawkę, pouprzątam gałęzie i to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmie. Ale sobie upierdzieliłem rękawicę mością.